Planety, gwiazdy, galaktyki. To wszystko elementy, z których składa się wszechświat. Oprócz nich jest jednak coś jeszcze, coś, czego nie widać. To tak zwana ciemna materia, zagadkowy, brakujący składnik wszechświata. Naukowcy od lat próbują ustalić, czym jest, jak dotąd, bez skutku. W tym programie pokażemy badania, które mają nas przybliżyć do rozwiązania tej wielkiej zagadki. Zapraszamy na Astronarium. Skąd w ogóle pomysł, że istnieje jakaś tajemnicza materia, której nie widać? Jako pierwszy taką koncepcję podsunął niejaki Fritz Zwicky. Ten szwajcarski astronom w latach 30. ubiegłego wieku prowadził badania galaktyk w gromadach. To wtedy zauważył, że coś się nie zgadza. Galaktyki poruszały się na tyle szybko, że według znanych nam praw fizyki powinny zostać rozrzucone w różnych kierunkach. Tak się jednak nie działo. Od miliardów lat coś utrzymywało je razem. Mogła to być tylko grawitacja. Problem w tym, że całej widocznej w gromadzie materii było zbyt mało, aby to jej grawitacja mogła być za to odpowiedzialna. To wtedy pojawiła się myśl, że musi tam być coś jeszcze, jakaś ciemna materia, której z takich czy innych względów nie dostrzegamy, ale to właśnie ona odpowiada za brakującą grawitację, która trzyma wszystko w ryzach. Pojawił się jednak problem. Czym ona tak naprawdę jest? Dziś postaramy się rzucić nieco światła na ciemną materię. Ustalmy, co takiego jesteśmy w stanie o niej powiedzieć. Jak mielibyśmy sobie wyobrazić niewidoczną, ciemną materię wypełniającą wszechświat? To w istocie podstawowy problem z jej poszukiwaniem. Tak naprawdę nie wiemy bowiem, czego szukamy. Widzimy efekty działania silnej grawitacji, ale możemy jedynie przypuszczać, co takiego jest jej źródłem. Jak zatem zobaczyć coś, o czym wiemy jedynie, że z definicji tego nie widać? Z tym problemem zmierzyli się twórcy jednego z najbardziej niezwykłych eksperymentów w historii polskiej astronomii. Projekt OGLE. Polski teleskop na pustyni Atacama w Chile. Aparatura naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego stanęła tu właśnie z myślą o poszukiwaniu ciemnej materii. Chodziło o sprawdzenie pierwszej hipotezy dotyczącej tego, czym mógłby być ten brakujący składnik wszechświata. Taką koncepcję zaproponował Polak, wybitny astrofizyk profesor Bohdan Paczyński. W latach 80. o ciemnej materii było bardzo głośno już. Wszyscy się nad tym zastanawiali, jaką może przyjąć ona postać. No i tutaj profesor Paczyński, wychowanek tutejszego obserwatorium, profesor Princeton wtedy, napisał pracę teoretyczną, w której zaproponował, że ciemna materia może występować w postaci obiektów zwartych. Mam na myśli obiekty takie, powiedzmy, w kształcie gwiazd, ale które są kompletnie zbudowane z ciemnej materii, są takimi czarnymi kulkami. One zostały nazwane tak śmiesznie trochę MACHO. To jest astrofizyczny skrót oczywiście, Massive Astrophysical Compact Halo Objects, co oznacza masywne, zwarte obiekty ciemnej materii znajdujące się w halo naszej galaktyki. Profesor Paczyński zaproponował konkretną metodę poszukiwania takich obiektów. Miałoby na to pozwolić tzw. mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Projekt OGLE
powstał właśnie w celu poszukiwania takich zjawisk. Soczewkowanie grawitacyjne w ogóle występuje, gdy odległy obiekt, jego światło jest wzmocnione przez soczewkę. Obserwuje się soczewkowanie na podstawie galaktyk. Mamy jakąś tam odległą galaktykę. Po drodze znajdzie się jakaś inna galaktyka. My mamy tutaj swój teleskop. Obserwujemy światło tej galaktyki, które jest zakrzywione przez tą soczewkę. To jest tak zwane duże, silne soczewkowanie grawitacyjne. Co zaproponował profesor Paczyński, to zastosowanie gwiazd. Zamiast galaktyk mamy gwiazdę. Mamy jakieś odległe gwiazdy, na przykład w Wielkim Obłoku Magellana. Jest to sąsiednia nam galaktyka, która jest dosyć wygodnie położona, gdyż obserwujemy ją przez coś, co się nazywa halo naszej galaktyki. Galaktyka nasza zawiera tutaj ramiona spiralne, centrum galaktyki i dookoła jest otoczone czymś, co nazywa się halo. To halo składa się z ciemnej materii. To wiadomo z pomiarów kosmologicznych. W odległych galaktykach obserwuje się, że to halo jest zdominowane przez ciemną materię. Obłok Magellana znajduje się mniej więcej tutaj. Profesor Paczyński zaproponował, że my tutaj, siedząc w tym ramieniu spiralnym, obserwując gwiazdy Wielkiego Obłoku Magellana, możemy wykryć ciemną materię po drodze, znajdującą się w tym halo, jeżeli ona występuje w postaci obiektów zwartych. I soczewkowanie wtedy działa tak samo. Obserwujemy sobie jakąś odległą gwiazdę, tutaj mamy w LMC i tutaj przesuwa się między tą linię widzenia naszą w kierunku tej gwiazdy, przecina jakiś obiekt. Przez krótką chwilę ta gwiazda odległa zostaje soczewkowana, zostaje jej blask powiększony niejako, tak jakbyśmy przystawili lupę do tamtej gwiazdy. Astronomowie na całym świecie liczyli, że uda się w ten sposób rozwikłać zagadkę ciemnej materii. Wyniki okazały się jednak zaskakujące. Projekt OGLE siedział przez wiele lat cicho na ten temat, ponieważ my tylu tych zjawisk nie widzieliśmy. Było to bardzo zastanawiające i dopiero po 15 latach mieliśmy wystarczająco odpowiednią dużą bazę danych, że byliśmy w stanie podjąć tę analizę od nowa i nasze wyniki wykluczyły istnienie obiektów MACHO w halo naszej galaktyki. Wynik projektu OGLE jest jednak niezwykle ważny. Pokazuje, że ciemna materia nie występuje w postaci ciał podobnych do gwiazd czy planet, czyli materii zwykłej. Rozwiązania jej zagadki musimy zatem szukać gdzie indziej. I być może wcale nie trzeba w tym celu patrzeć przez teleskop. Laboratoria CERN koło Genewy. Miejsce, gdzie znajduje się największe i najbardziej skomplikowane urządzenie skonstruowane przez człowieka. Wielki zderzacz hadronów, gigantyczny akcelerator cząstek, w którym fizycy prowadzą badania nad budową materii. Jądra atomów, zderzane z ogromną prędkością, rozpadają się na swoje najdrobniejsze składniki. Możliwe, że to właśnie wśród nich, w świecie fizyki kwantowej, ukryta jest odpowiedź na pytanie o kosmiczną ciemną materię. Ciemna materia, jak sama nazwa wskazuje, jest to materia, która ani nie emituje, ani nie pochłania światła. Dlatego trudno ją zobaczyć, jest właściwie niewidoczna. Co więcej, ona jest ciemna w szerszym tego sensie znaczeniu. Chodzi o to, że ona też bardzo słabo oddziaływuje właściwie głównie słabo albo grawitacyjnie. I w tym sensie ona nie będzie oddziaływała z rzeczami, z obiektami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, takimi jak ta część LHC, łatwo, czy my, czy stół, czy krzesło, cokolwiek. Ona nie tylko jest przeźroczysta, bo powietrze też jest prawda nieprzeźroczyste, ale czujemy podmuch wiatru, czujemy, jeżeli napełnimy balon powietrzem i wypuścimy to powietrze, czujemy oddziaływanie tych cząstek powietrza z nami. Natomiast to nie będzie przypadek ciemnej materii. Jest to znacznie trudniejsze. Sposobem na to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście powstała jakaś cząstka ciemnej materii w LHC, jest sprawdzenie bilansu energetycznego. Wiemy, ile energii jest w zderzeniu. To, co potem powstaje, to jest naprawdę ogromna ilość cząstek. Natomiast potrafimy sumować energię tych cząstek. Jeżeli brakuje nam jakiejś energii, to znaczy, że została prawdopodobnie przez coś wyniesiona. Mogła to być cząstka ciemnej materii. Może dobrą analogią, żeby zrozumieć lepiej, jak możemy zauważyć tą ciemną materię, jest jeszcze raz ten balon z powietrzem. Jeżeli napełnimy balon powietrzem i go puścimy
i będziemy obserwować z jakiejś większej odległości, balon zacznie się poruszać, a z drugiej strony nic nie będziemy widzieć. Natomiast w związku z tym, że wierzymy, że energia i pęd jest zachowana, będziemy mogli wyobrazić sobie, że jeżeli balon poruszał się w jedną stronę, to coś musiało wylecieć w drugą stronę. Że to było powietrze i nie mogliśmy zauważyć, jesteśmy w stanie odgadnąć. I podobnie prowadzi się badania nad ciemną materią w LHC. Jeżeli pojawi się więcej przypadków zderzeń takich, w których brakuje tej energii, to podejrzewam, że właśnie jest za to odpowiedzialna jakaś hipotetyczna nowa cząstka, która może być odpowiedzialna za brakującą energię i być częścią ciemnej materii, która występuje we wszechświecie. Taką cegiełką ciemnej materii mógłby być tak zwany WIMP. To skrót od angielskiego określenia słabo oddziałująca masywna cząstka. Właśnie tak opisano teoretycznie postać, jaką mogłaby przyjąć cząstka ciemnej materii. Jej odnalezienie to zadanie dla eksperymentów prowadzonych na wielkim zderzaczu hadronów. Same WIMPy są jakby propozycją wyjaśnienia fenomenu ciemnej materii. Znaczy, nie widzimy jej w żaden sposób, nie możemy jej zarejestrować, czyli omija spektrum widzialne, elektromagnetyczne, podczerwone, wszystkie spektra, cały przekrój promieniowania elektromagnetycznego, jakie znamy. Natomiast wiemy, że ciemna materia posiada masę i to całkiem znaczącą masę. Kandydatem na ciemną materię byłoby neutrino, gdyby posiadało masę znacznie większą. Neutrina mają bardzo niewielką masę, więc nie sposób sobie wyobrazić, jak niesamowita ilość neutrin byłaby potrzebna, by utrzymać prędkość galaktyk, żeby wesprzeć te wszystkie obliczenia astronomiczne poprzez obecność neutrin tam zlokalizowanych. Więc dlatego postuluje się istnienie bardzo masywnych cząstek, które oddziałują słabo. Poszczególnych hipotez albo pomysłów na to, jakie to mogą być cząstki, jest bardzo wiele. Znaczy, muszą to być cząstki stabilne. Większość cząstek, które są produkowane w akceleratorach, są krótkożyciowe. Rozpadają się błyskawicznie. I to, co my mierzymy, to są w zasadzie produkty ich rozpadu. Natomiast te potencjalne WIMPy, czyli bardzo masywne, słabo oddziałujące cząstki, powinny być stabilne, ponieważ one tam przebywają w tych galaktykach i nigdzie się nie wybierają. Jednym z takich modeli postulujących, czym mogłoby być takie słabo oddziałująca masywna cząstka, jest model supersymetryczny, czyli teoria supersymetrii zakłada, że istnieje dodatkowa symetria. Znaczy, wiemy, że istnieją w przyrodzie symetrie. Znaczy, prawa fizyki są takie same, jeżeli stoimy w tym miejscu, a jeżeli byśmy pojechali 100 km w kierunku Alp, prawa fizyki będą obowiązywać. To jest pewnego rodzaju symetria. Mamy symetrię oddziaływań pomiędzy materią a antymaterią. Znaczy, dla każdej cząstki istnieje jej antycząstka, która podlega takim samym prawom fizycznym. Jakiś czas temu został zapostulowany nowy rodzaj symetrii, zwana supersymetria, która przypisuje każdej cząstce, czyli każdej cząstce, którą teraz znamy, i oczywiście jej antycząstce, przypisuje dodatkowego supersymetrycznego partnera. Znaczy, to jest bardzo elegancka teoria od strony matematycznej, ułatwiająca wiele obliczeń, wiele przewidywań. No, natomiast żadnego takiego supersymetrycznego partnera do tej pory nie znaleźliśmy. Mimo wysiłków tysięcy naukowców pracujących przy wielkim zderzaczu hadronów, cząstki ciemnej materii jak dotąd pozostają nieuchwytne. Nie oznacza to jednak, że nic więcej nie jesteśmy w stanie o niej powiedzieć. Okazuje się bowiem, że to, czego nie potrafi uchwycić żaden istniejący eksperyment, możemy próbować odtworzyć w doświadczeniach wirtualnych. Jak to możliwe, by komputer powiedział nam coś o materii, której nie potrafimy nawet zobaczyć? Okazuje się, że wystarczy nam wiedza o tym, jaki wpływ ten niewidoczny element wywiera na rzeczy, które widzimy. Dr Wojciech Helwing z Uniwersytetu w Portsmouth do badań nad ciemną materią wykorzystuje właśnie takie symulacje. Przy pomocy superkomputerów, m.in. tych z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie, odtwarza historię całego wszechświata. Pozwala to sprawdzić wpływ ciemnej materii na jego ewolucję. Tak naprawdę uczymy program komputera praw fizyki. W przypadku ciemnej materii akurat jest to dosyć proste, dlatego że ciemna materia oddziałuje tylko grawitacyjnie
Być może również słabojądrowe, ale te oddziaływania słabojądrowe w zasadzie nie mają znaczenia w skali kosmosu. Więc uczymy komputer bardzo dobrych praw grawitacji Einsteina. Zapodajemy komputer z takimi parametrami warunków początkowych, które mamy dzięki obserwacjom kosmicznego promieniowania tła i naciskamy play. Oczywiście to tak się wydaje, że jest proste, ale ten komputer przez kilka tygodni przelicza to i wyprodukuje nam, co się dzieje po 13 miliardach lat. W tym momencie my zaczynamy analizę i badamy, gdzie powstają galaktyki, jak się zderzają. Oczywiście nie mamy galaktyk, mamy ciemną materię, ale mniej więcej wiemy, jak ta ciemna materia się gromadzi i dzięki temu możemy potem użyć prostych przepisów, żeby włożyć do tych ciemnych materii galaktyki i sprawdzić, czy to, co nam wyszło w komputerze, zgadza się z tym, co mamy na niebie. I to w zasadzie jest taki pośredni sposób, ale tak naprawdę jedyny nam dostępny. Bo proszę mi wierzyć, nie ma nic innego, co bym bardziej chciał zrobić, niż polecieć w kosmos i po prostu zderzać sobie tam wszechświaty, badać ciemną materię, no ale nie możemy tego zrobić, bo ciemna materia w największych skalach występuje. Więc następna, najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, to właśnie stworzyć model wirtualny wszechświata w komputerze, najdokładniejszy jak możemy i potem zanalizować ten model i spróbować dowiedzieć się czegoś o tym, co widzimy w teleskopach. Wydaje się to niesamowite. Nie wiemy, czym tak naprawdę jest ciemna materia, ale jesteśmy w stanie ją symulować. Tak. To jest paradoks tylko pozorny, bo na pewno wiemy, czym nie jest. Zakładamy, że głównie grawitacja oddziałuje z ciemną materią i okazuje się, że takie proste założenie już nam wystarczy, żeby bardzo dużo różnych obserwacji wytłumaczyć. Gdyby ciemna materia była znacznie bardziej skomplikowana, to by ten obraz się rozwalił jak układ, jak domek z kart. No więc nie wiemy, czym konkretnie jest ciemna materia, ale wiemy, czym na pewno nie jest i właśnie możemy w bardzo prosty sposób ją modelować. Gdyby z kolei ciemna materia była, tak jak widzialna materia, tylko w jakiś sposób tylko nie pochłaniała światła, to by zachowywała się całkiem inaczej. Na przykład mogłaby się gromadzić w planety, w galaktyki, nawet w jabłka czy w takie rzeczy jak budynki. Moglibyśmy ją złapać i zmierzyć, zbadać. Natomiast ciemna materia się nie potrafi tak gromadzić, dlatego że nie jest w stanie oddać tego nadmiaru energii, który ma z grawitacji. Grawitacja ściska ciemną materię, ciemna materia zaczyna coraz szybciej krążyć. W tym czasie zwykła materia się rozgrzewa i może świecić. Świecąc się ochładza, a jak się ochładza, może się skupiać właśnie w planety, gwiazdy. Ciemna materia nie świeci, więc nie ma jak oddać tego nadmiaru prędkości, takich szybkiego poruszania się, więc zostaje taka rozrzedzona, oczywiście skupiona grawitacyjnie, ale rozrzedzona. Często jak obserwuję nasze wizualizacje komputerowych symulacji, przychodzi mi na myśl taki obrazek do głowy. Może nie jest najbardziej elegancki, ale mi się wydaje, że dobrze oddaje tutaj sprawę. Wyobraźmy sobie lipcowy wieczór nad jeziorem, taflę jeziora piękną, spoglądamy i nad taflą jeziora znajduje się chmara komarów latająca tu i tam. Albo na przykład umieszczamy świeczkę na stole i wokół niej zaczynają się gromadzić owady nocą. I mniej więcej tak wygląda to halo, to zgęstek ciemnej materii wokół galaktyki. To jest taka olbrzymia skupiska chmura bardzo wielu cząstek po wodzie się poruszających. Natomiast w środku, jeżeli powiedzmy ta kula miałaby takie rozmiary, tej ciemnej materii, to w środku malutkie, taka bardzo mocna, gęsta ciupinka to byłaby nasza galaktyka. Tak można sobie to wyobrazić. Oczywiście i teraz ta kula ciemnej materii jest też nie umieszczona w pustce jakiejś, tylko ciemna materia naprawdę wypełnia wszechświat i tworzy niesamowitą strukturę, którą nazywamy kosmiczną siecią. To jest taka struktura w największych skalach we wszechświecie występująca i to jest takie coś, które to jest bardzo w ogóle podobne na przykład do układu neuronów w mózgu, więc mnóstwo ludzi, jeżeli widzi obrazek kosmicznej sieci, ma to skojarzenie, kurczę, jak to jest, że ludzki mózg wygląda tak samo jak cały wszechświat. No to rzeczywiście trochę artystycznie, ale to wynika z tego, że wszystkie układy, które mają tendencję do samoorganizacji, w pewien sposób zaczynają wyglądać podobnie. I to tak naprawdę ta piękna struktura w wszystkich symulacjach, które zawierają ciemną materię, się pojawia i zaczynamy ją właśnie obserwować też dzięki coraz lepszym teleskopom. Więc okazuje się na przykład, że tutaj to przewidywanie czysto teoretyczne się świetnie sprawdza. Zaczynamy rzeczywiście widzieć, że nie tylko galaktyki się układają w fajną strukturę, ale też ten rzadki gaz, który śledzi trochę tą rzadką ciemną materię kosmiczną, też się układa w tą kosmiczną sieć. Symulacje doktora Helvinga pokazują, jaką rolę ciemna materia odgrywa w procesie fragmentacji wszechświata, powstawania supergromad galaktyk i tworzenia się tzw. wielkich pustek. Wszystko to potwierdza, że ten brakujący składnik wszechświata musi istnieć, inaczej fizyka tych wszystkich zjawisk nie miałaby sensu. Tym bardziej zastanawia jednak, czym jest materia, której ślady wszędzie dostrzegamy, a mimo to nie potrafimy jej uchwycić. Jednym z teoretyków, którzy próbują rozwiązać ten problem, jest profesor Zdzisław Musielak, polski fizyk pracujący na Uniwersytecie Stanu Teksas. To jest jedna z największych zagadek współczesnej nauki, dlatego że wygląda na to, że mamy drugi rodzaj materii, zupełnie inny niż materia, z której my jesteśmy zbudowani, nasze
ciało jest zbudowane i to, co wszystko nas otacza. To jest zupełnie inny rodzaj materii i największą zagadką jest, dlaczego właśnie ta materia, jeżeli tam jest, nie oddziaływuje z materią, z którą my jesteśmy bardzo obeznani dobrze, prawda? To jest główna zagadka. Inną zagadką jest taka, że może wyjaśnienie tej materii przy pomocy tylko jednej cząstki, tak jak ja to właśnie powiedziałem, za którą szukają wszyscy, może nie jest właściwe. Może ta materia ma bardziej skomplikowaną strukturę, w tym sensie, że może po prostu produkuje też czarne, ciemne atomy, ciemne fotony światła. Może wszystko jest prawie tak samo jak nasz, tylko że jest ciemna strona naszej rzeczywistości. Czyli to jest taka, może trochę science fiction, ale to jest po prostu pewna teoria, która się obecnie rozwija. Taki ciemny wszechświat. Czyli byśmy mieli dwa rodzaje wszechświata. Nie mielibyśmy wszechświat, który jest ten jasny, którym my się i ciemny wszechświat. Czyli takie dwa symetryczne wszechświaty. Z tym, że tego nie można za bardzo daleko z tą ideą się posunąć, dlatego że nie wyjaśnia też pewnych faktów. Także po prostu to są pewne ograniczenia na to, jak daleko można się z tą ideą po prostu posunąć. Ale to jest idea. Trudno się dziwić, że ciemna materia rozpala wyobraźnię naukowców. Wiemy o niej coraz więcej, ale najważniejsze pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Jedna z największych zagadek dotyczących wszechświata wciąż czeka na swoje rozwiązanie. Najnowsze badania dostarczyły nam jeszcze jednej niewiarygodnej wprost informacji. Z pomiarów mikrofalowego promieniowania tła wynika, że ciemnej materii powinno być ponad 5 razy więcej niż całej zwykłej materii. A zatem miliardy gwiazd i galaktyk, które widzimy, są tylko ułamkiem tego, co kryje się po niewidocznej stronie wszechświata. Co tam znajdziemy? Być może także dzięki pracy polskich naukowców poznamy odpowiedź na to pytanie. Póki co kończymy jednak ten odcinek Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.